że ja nie mam normalnych pomysłów na weekendy, tylko włazić gdzieś i włazić. Sam się sobie dziwię. Witajcie w kolejnym odcinku mojego mini serialu historyczno-podróżniczo architektoniczno, o Jezu, budowlanego kamień na kamieniu. Dzisiaj w planie mam pokazać wam, doszedłem, zamek w Czersku. I ładną panią, pani ładna nie była zaplanowana. A tutaj doskonale widać starorzecze, tak zwane starorzecze Wisły. To jest ten kawałek odnogi Wisły, która kiedyś była w połowie XIV wieku głównym nurtem Wisły. I tam na wzgórzu widzicie zamek. I wtedy jego pozycja była bardzo istotna, bo znajdował się nad samym brzegiem największej rzeki Polski. A później w 1350 którymś roku podczas wielkiej powodzi główne koryto Wisły odsunęło się 2 km bardziej na wschód i zamek stracił w ten sposób na swoim ogromnym znaczeniu. I tak naprawdę przez jedną głupią powódź historia stolicy Polski zmieniła się o 180 stopni. To miejsce, które mogło być stolicą Polski, przeniosło się 30 kilka kilometrów w tamtą stronę do Warszawy. Te tereny do dziś dzień pozostały bardzo takie podmokłe i zabagnione, a w XVI, XVII, XVIII wieku to tu już było po prostu tak zwane bagno. I z tego właśnie między innymi powodu tutaj zamieszkali Olendrzy, czyli osadnicy holenderscy znani z wielu innych miejsc Polski, między innymi z okolic Sandomierza, przede wszystkim z Żuław. I oni te tereny uprawiali, odwadniali, budowali rowy melioracyjne i różne takie inne systemy, ale ich też już tutaj nie ma. Wyprowadzili się z powrotem do Holandii. A oto i on, zamek. Przyznam wam się już na początku filmu szczerze, że z zamkiem w Czersku jestem bardzo związany emocjonalnie. Tutaj w tym zamku chodziłem na wagary, na pierwsze wagary w życiu. Uciekało się ze szkoły w Górze Kalwarii. Szło się do tego zamku w Czersku 4 km odległego od szkoły. Jak już tutaj dochodziliśmy w 3. klasie podstawówki, to wszyscy byliśmy źli, że po co my na wagary tak daleko chodzimy? Przecież można było pójść gdzieś bliżej. No i na sam początek garść takich najważniejszych informacji. Zamek jest zbudowany na planie takiego nieregularnego trójkąta, troszkę kwadratu. Składa się z 3 wież. Wieży bramnej, takiej masywnej, raz, dwa, trzy, czterobocznej, która ma 22 metry wysokości, muru obwodowego, pierwszej wieży okrągłej i drugiej wieży okrągłej. Obie okrągłe wieże są troszkę wyższe, mają 24 albo 26 metrów
wysokości. Ta wieża jednocześnie to jest wieża zachodnia. Była wieżą więzienną. Wejście do niej było tam z wysokości murów. Tego wejścia nie było. Tam się zrzucało tych wszystkich, co nie płacili podatków, alimentów, pili, nie powiem, bla 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 bla, palili papierosy w miejscach niedozwolonych, no i kradli na przykład konie, a później tam głowę pod topór. Tutaj, w tym miejscu na środku dziedzińca znajdował się kościół. Nic już po nim nie zostało. Wszystkie wieże można w tej chwili zwiedzić i zaraz się na nie udam. No pochwaliłem chyba za szybko tą wieżę. O, gdzie tu mnie widać moją głowę? Chyba pochwaliłem za szybko wieżę zachodnią. Jednak wieża więzienna jest nieczynna. A może się po prostu skończyli łajdacy? Zabrakło. Jak w latach 80. chodziliśmy tutaj na zamek, na wagary, to naszą główną zabawą było bieganie po murach. Tej kratownicy zabezpieczającej wstęp jeszcze wtedy nie było. A nasza główna zabawa polegała na tym, żeby przejść po murach i się nie zabić. I raczej się udawało. Pierwsze zabudowania na wzgórzu zamkowym, na którym dzisiaj stoi zamek w Czersku, były zasiedlane, były budowane już w VIII-IX wieku naszej ery. W czasach, kiedy tutaj nad Wisłą powstawało pierwsze prapaństwo Słowian, państwo Wiślan. Pan się nagrywa? Tak, ciebie nagrywam. Dzień dobry! Ja mam na imię Blanka Omen i tutaj to jest mój tata Rafał Omen i właśnie przyszłam tutaj z moim tatą odwiedzać zamek. Na początku, gdzieś w pierwszej połowie XI wieku, 1050 rok, takie okolice, zbudowano na wzgórzu pierwszy gród obronny drewniany. I ten gród przetrwał sobie jakieś 200-250 lat, aż do czasów Janusza I Czerskiego, który niemile doświadczony najazdami na tę ziemię Litwinów, dzisiejszych naszych przyjaciół i późniejszych naszych przyjaciół spod bitwy pod Grunwaldem i z czasów walk z krzyżakami, stwierdził, że ten gród drewniany nie za bardzo sobie z takimi najazdami radzi. Litwini tu łupili, robili łohoho, nie chcecie nawet wiedzieć. Ten film mogą oglądać dzieci, więc nie będę opowiadał, co tutaj Litwini robili. W każdym razie wyrabiali. No i Janusz I stwierdził, że należy zbudować warownię ceglaną. I jak powiedział, tak zrobił, warownię wybudował. Bardzo podobną zresztą, to taka seria, do zamku, który pokazywałem w poprzednim odcinku moich podróży, do zamku w Ciechanowie. Praktycznie budowany zamek w Czersku był w tych samych latach, 1380 któryś rozpoczęli budowę, a zakończono, i tu bardzo łatwo zapamiętać, w 1410 roku, czyli wtedy, kiedy przegraliśmy bitwę pod Grunwaldem. No i teraz możecie powiedzieć, jak to przegraliśmy bitwę pod Grunwaldem? Przecież wygraliśmy. No tak, wy może wygraliście, ale ja jestem krzyżakiem z Torunia. I my, krzyżacy z Torunia, tą bitwę pod Grunwaldem przegraliśmy. Wiecie co? Chyba się pomyliłem. To ta wieża była wieżą więzienną, a nie zachodnia. Tak to przynajmniej wygląda z tej strony.